Pytanie pierwsze. Jak ma na imię niezależny kandydat PiS na prezydenta? Dla ułatwienia dodam, że tak samo na imię miał polski papież. Ale jaki kandydat? Obywatelski. Nazywa się Nawrocki, a na imię ma? To ja nie wiem. Panie Karolu, gdzie pan położył klucze od kuchni? Bardzo Państwa proszę nie podpowiadać, bardzo proszę. Odpowiadam Mirosław. Odpowiedź prawidłowa. Karolek. Roman. Cześć, witam Was. Moi drodzy, zanim przejdę do konkretów, chciałbym tutaj na sam początek, że tak powiem, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku, życzyć szampańskiej zabawy, stosunkowo udanej nocy, no i żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy od starego, tego mijającego. Składam Wam życzenia na sam początku, bo to jest ostatni filmik w tym roku i chciałbym Wam też przede wszystkim bardzo, ale to bardzo podziękować za kolejny rok, który spędziliśmy wspólnie, w którym walczyliśmy na swój własny sposób z pisowską wierchuszką. Czy się do tego przyczyniliśmy, czy nie, nie wiadomo, ale jak to się mówi, kropla drąży skałę. Także, moi kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym zbliżającym się nowym roku. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, wrzucam Wam ostatni materiał, ostatni filmik w tym roku. W nowym roku jedziemy, ruszamy z kopyta, że tak powiem, a te już więcej nie będę wrzucał, bo jest czas na zabawę, na spędzenie czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Po prostu bawmy się, oderwijmy się od tej polityki, od tego łajna politycznego, że tak powiem. I jeszcze raz wielkie dzięki dla Was za to, że byliście ze mną, że tworzycie ze mną ten kanał. No dobra, tyle życzeń, tyle ogłoszeń parafialnych, teraz przejdźmy do konkretów. Moi drodzy, dzisiaj będzie o niezależnym, obywatelskim, pisowskim kandydacie Alfonsie Nawrockim. Powiem Wam tak, jak doskonale wszyscy pamiętacie, w wyborach prezydenta w Warszawy śmiali się z Jakiego, że to jest po prostu głąb, no bo jest głąbem. Ale powiem Wam, że przy karku Nawrockim Jaki wydaje się być intelektualistą. I pamiętajcie, że jeden i drugi to jest doktor. Jak pewnie też wiecie, odbyły się pierwsze konwencje kandydatów na prezydenta. Tutaj na tym zdjęciu macie, ile ludzi było na konwencji Trzaskowskiego. Było to w Gliwicach. Generalnie rzecz biorąc, na tej konwencji było 5 razy więcej Polek i Polaków niż na wszystkich spotkaniach łącznie Nawrockiego od początku kampanii, wliczając nawet Macierewicza, Mateckiego i Wąsika. Oczywiście, no, narracja pisowców była zgoła inna. Na przykład Elżunia Respirator Ojom Witek na Twitterze napisała tak: oj, ta energia na spotkaniach z Karolem Nawrockim musi odbierać tlen głównemu kontrkandydatowi, a jaką to wściekłość wzbudza u często wściekającego się Tuska, aż strach pomyśleć, ale to nie nasz problem, tylko jego, my jedziemy naprzód. No dobra. To teraz Wam pokażę, moi drodzy, pokażę Wam
tą energię, te tłumy na konwencji, która odbyła się równocześnie Trzaskowskiego i Nawrockiego. Z Nawrockiego o konwencji tak generalnie nie mam, ale mam coś innego, co wam pokażę później. Ale teraz chciałbym wam pokazać te tłumy, tą energię na konwencji Alfonsa Nawrockiego. Zobaczcie. Moi drodzy, oczywiście po tej konwencji, która już dawno minęła, no ruszyła taka typowo gebelsowska, pisowska propaganda, manipulacje, próba, nieudolna, żałosna próba ośmieszenia Trzaskowskiego, że Trzaskowski nie miał ludzi, że odwracał się do pustych krzeseł. No po prostu taka płytka, typowo pisowska manipulacja. Zresztą zobaczcie sami, bo tutaj chyba żadne słowa nie oddadzą tego, co zobaczycie. Popatrzcie. Zwyciężymy! Zapraszamy serdecznie, sztab wsparcia. Zwyciężymy! Zapraszamy serdecznie, sztab wsparcia. To jest właśnie mój komitet poparcia. To są ludzie, których spotykam w całej Polsce. Z kolei w Białobrzegach, w przededniu rocznicy stanu wojennego, powiem wam, że tylko, nie wiem, bandyta obywatelski mógł powiedzieć coś takiego. Nawrocki powiedział, że nie wszyscy obywatele tak kochają ojczyznę, jak on ją kocha. To może powiem tak, a kto ty, nie wiem czy użyć brzydkiego słowa, Ebilu, dał ci prawo oceniać i mówić, że kochasz ojczyznę bardziej niż inni obywatele? Nie? Naprawdę zastanawiam się, powiem wam szczerze, zastanawiam się, ludzie chcą głosować na typa, który otwarcie mówi, że jest lepszy od innych. Zresztą to u pisowców jest normalne, znamy to z autopsji. Lepszy sort, gorszy sort, animalni i tak dalej. Moi drodzy, i później wyobraźcie sobie, odnosząc się już do pytania mężczyzny z sali, no fanatyka oczywiście PiS, wyjawił, co zrobi w Instytucie Pamięci Narodowej. To zaraz zobaczycie też materiał, żeby nie był gołosłowny, ale powiedział tak. Powiedziałem, że jeśli państwo polskie istnieje, a dla mnie istnieje państwo polskie, to jeśli jacyś silni panowie przekroczą próg gabinetu wybranego przez polski Sejm i Senat, prezesa IPN, to w tak ważnej instytucji, infrastrukturze państwa polskiego, jeśli państwo polskie istnieje, to zostaną potraktowani przez prezesa, który jest urzędnikiem, tylko przez człowieka, który był mistrzem Pomorza w boksie w wadze ciężkiej, zaznaczył. A po jego wypowiedzi rozległy się oklaski. No, powiem wam, jaki kandydat, tacy wyborcy, jaki poziom tego kandydata, taki poziom też wyborców. Zresztą zobaczcie wypowiedź tego niezależnego, obywatelskiego kandydata. No, powiem wam, że scyzoryk w kieszeni się otwiera. Jeśli państwo polskie istnieje, a dla mnie istnieje państwo polskie, to jeśli jacyś silni panowie przekroczą próg, nie mówię o wojsku, nie mówię o policji, ale jeśli jacyś silni panowie przekroczą próg gabinetu wybranego przez polski Sejm i Senat prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak ważnej instytucji w infrastrukturze państwa polskiego, jeśli państwo polskie istnieje, to zostaną potraktowani
nie przez prezesa, który jest urzędnikiem, tylko przez człowieka, który był mistrzem Pomorza w boksie w wadze ciężkiej. No ale moi drodzy, tu naprawdę nie ma co się dziwić. Jak wiecie, zaczyna się dziać dość ciekawie na świecie. Pewnie wpadło wam w ucho już, że Trump, zakochany w Putinie, zapragnął pójść w jego ślady i chce swojego, nazwijmy to, Krymu, czyli Kanady i Grenlandii, czyli chce, żeby aneksować Kanadę i Grenlandię. No, także Xi Jinping pomyślał, że skoro tak się rzeczy mają, to on może sobie capnie Tajwan, bo czemu nie? No, generalnie przed światem poważna reorganizacja. I tutaj cały na biało wchodzi też pisowiec Nawrocki z hanklami i rękawicami bokserskimi, podskakujący jak małpa i robiący pompki, który będzie wszystkich bił, którzy wejdą do jego gabinetu. Generalnie rzecz biorąc, nie jest też żadną tajemnicą, że pisowcy otwarcie już przyznają, że toczą wojnę z rządem, Tuskiem, Wośpem, TVN-em, Unią, Zachodem, no ale oczywiście nie z Rosją. Więc troszczą się o tę wojnę z nami. Generalnie rzecz biorąc, pokazali przez 8 lat, że nie byliśmy dla nich współobywatelami, tylko wrogiem. Zresztą widać to do dnia dzisiejszego. I wydaje mi się, że czas otworzyć oczy i zacząć traktować ich dokładnie tak samo, jak oni nas traktują. No ale wracając do obywatelskiego, niezależnego kandydata z nadania Jarosława. Jak wszyscy doskonale widzieliście, wiecie, już to się spotkaliście, Nawrocki biega, boksuje, nosi lodówki, robi pompki. No, Putin jeździł konno, pływał, walczył na mapcie, wyławiał artefakty. No, generalnie rzecz biorąc, no, coś tych dwóch gości łączy ze sobą. Co? Na zakończenie 10 pompek? Dajemy! Liściarze robią na kościach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ale z drugiej strony, no, nie ma co się dziwić. Nawrocki nic nie wie, nie ma nic do powiedzenia mądrego, konkretnego. Do tego słabo mówi. Kazali mu biegać, podskakiwać jak tresowanej małpce. I tutaj pytanie, czy tak się da generalnie do maja, czy tak będzie do maja robił z siebie taką kukłę podskakującą, jak mu Jarek zagra. Ale podejrzewam, że tak. Zresztą, moi drodzy, większość z was pracuje lub pracowała zawodowo. Powiedzcie mi, czy w jakiejkolwiek firmie, szanującej się firmie, której, nie wiem, pracujecie, pracowaliście, albo którą znacie nawet, ktoś tak pozbawiony wiedzy, kompetencji, jakiejkolwiek umiejętności i talentu jak Nawrocki mógłby zająć jakiekolwiek stanowisko, już nie mówię o kierowniczym stanowisku. Według właśnie PiS, właśnie taki gość może zająć stanowisko prezydenta. No bo czemu nie? Ta kandydatura to jest tak naprawdę kolejne szyderstwo z Polaków i dowód, że PiS uważa ten naród po prostu za idiotów. W przypadku większości wyborców PiS, no tutaj bym się akurat z tym zgodził. I tam mam tutaj jeden z wielu przykładów, których mógłbym przytaczać. Na przykład według historyka, doktora Nawrockiego w 1918 roku, dobrze słyszycie, Wielkopolska stała się częścią Polski.
A w roku 1000, gdy był zjazd w Gnieźnie i w roku 1025, gdy koronowano w nim na króla Bolesława Chrobrego, to nią już ta Polska nie była. Czyli nasz wspaniały doktor, niezależny, obywatelski kandydat Nawrocki pomylił się o jakieś bagatela, drobiazg 900 lat. No, kto się nie pomyli, niech pierwszy rzuci kamieniem, a tym bardziej o jakieś marne 900 lat. Ja bym dla doktora Nawrockiego może proponował mniej pompek, więcej książek, mniej podskakiwania, robienia z siebie pajaca, a więcej wiedzy, nauki. Moi drodzy, podczas gdy ten pisowski kandydat ślini krzyże i pieczywo, ubiera się w jakieś góralskie fatałaszki i generalnie pajacuje, nasz kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski w języku Szekspira rozmawia w CNN o współpracy polsko-amerykańskiej. Posłuchajcie, zaraz przejdę dalej. The neighbouring country, of course, Poland, is now having to gear up for next year's presidential elections as the current president, President Duda, is term limited. The country's right-wing opposition party has chosen an historian as its candidate. He'll go up against Warsaw's centrist mayor, Rafał Trzaskowski. I sat down with the mayor of Warsaw to discuss his policy agenda, and that includes, crucially, Ukraine. We are taking most of the responsibility ourselves because we're spending almost 5% of our GDP on defense. So we're the best pupil in the class when it comes to the European members of NATO. When it comes to refugees, we have more than 1.5 million after the war in Poland, 150, 160,000 in Warsaw alone. And of course, we're prepared to keep on helping Ukraine because these guys are really fighting for our freedom and for the stability of the transatlantic world. Where do you see the positioning now we've got Donald Trump coming into the White House? I think that Trump is a realist. So I don't think that he can afford the end of the war that Putin will be able to sell as his victory, because that will really weaken the United States of America and weaken NATO. And at the end of the day, all the enemies... Will it weaken him? Because if you're Donald Trump and you want to make Putin as a friend, then giving Putin something right at the beginning does put him in your camp in a favorable way. Yeah, you can't put Putin in your camp because, he's a bully. He just understands strengths. And at the end of the day, some people are saying that Putin attacked Ukraine because he saw the way in which Americans left Afghanistan. So, if the end of this game will be sold by Putin as his huge victory, then the United States will really be weakened. And that's our argument that we are making to the new American administration. Where will you fit into this? Because you are running for presidency of Poland. The current president has in many ways obstructed the Prime Minister in a lot of the policies that the Prime Minister was elected to introduce, correct? True LGBT, social welfare, shifting things back to the centre, the judiciary, all the things that Prime Minister Tusk came into, he's not been able to do. Oh, he's doing quite a few of the things he promised. Yeah, but of course you're right that the current president is blocking some of our initiatives. So how will you change that? Well, if I were to be elected, of course I'm going to collaborate with Donald Tusk. I've known him for years. And on most of the issues, we're on the same page. At the same time, the president can energize the government because he has the right of initiative. And of course, the most important thing is helping out in strengthening Ukraine and in making sure that the allies remain strong and that we send a very strong signal that there is no fatigue, that we keep on helping Ukraine. Let me put it in simplistic terms that I sort of work in. A presidency under you would shift Poland more back to the centre in terms of the political stance that the country... Less Viktor Orban, more Ursula von der Leyen. Well, it will definitely put us in the center, but,
on defense, on helping Ukraine, we were on the same page, even with the populist conservatives, when it comes to helping Ukraine and when it comes to our defense spending. But of course, we are much more credible on the international scene. We're able to make alliances. We're able to make our voice heard within NATO and within the European Union much more than the conservatives, than the populists. What do you think is the priority for Poland? Well, I mean, And when I say this, I want to put Ukraine to one side, if I may, even though that's very difficult, because what happens in Ukraine follows on everywhere. But I'm thinking about social justice, LGBT, community, its role in Europe, the whole question of the rule of law, which the last administration and the current president has been at odds with the centre for the last, goodness knows how many years. listen, we are going to do all of that, but I mean, you need to listen to the people, especially after the American presidential campaign. So it's security, then it is economy, because that's what people are talking about, the standard of living and so on and so forth. Then it's the social welfare. Those are the things that people are focusing on, and that's what I'm going to focus on during the campaign. As a social liberal, do you have to be careful that you still heave or hove to a conservative agenda, bearing in mind what you've just said? Donald Trump got elected because everybody felt it had gone too far. Well, I'm a centrist, and of course I will be portrayed, and I've always been portrayed as a guy from the left by the populists. People do not believe in it. I'm a centrist, and of course, I have this great admiration for tradition, for Polish tradition. So I'm able to also speak to the people who vote conservative. Last question. Will you get on with Donald Trump? Of course. We have an alliance with the United States of America, not just with one administration. He's a transactional individual person who likes to have personal relations. Will you be able to do that? Listen, I mean, we are buying American equipment. I mean, we are providing security for Europe. We will be, on the same page on many issues, I hope. No a teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie tam Nawrockiego. Podejrzewam, że wziąłby w tym studiu, zrobił 20 pompek, pokazał jak boksuje i wyniósłby im lodówkę i ekspres do kawy ze studia. No oczywiste jest też, że cały PiS wyje, że służby dostały polecenie wykończenia Nawrockiego. No tutaj można by było powiedzieć, drogi PiSie, nie budujcie legendy, bo prawda jest oczywista. To gangsterskie, sutenerskie i neonazistowskie powiązania rujnują wizerunek waszego kandydata. Wszak przeszłość determinuje teraźniejszość, prawda? Ale powiem wam, że generalnie jeszcze się dobrze nie zaczęło, a już się sypie ten cały sztab wyborczy Trójmiejskiej Kryminalnej Ośmiornicy Nawrockiego. Bo nie wiem, czy słyszeliście, szef kampanii Nawrockiego, poseł Schäfernaker z PiS-u, jest oskarżony o przestępstwa kryminalne. No idealny, powiem wam, szef kampanii wyborczej Nawrockiego. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa czeka na Pawła Schäfernakera akt oskarżenia i proces karny. Jest wniosek w Sejmie o uchylenie immunitetu. No ale Wielki Bu, Olgierd L., a teraz Paweł Esz. No, powiem wam, że dość ciekawą grupę przestępczą zorganizował sobie Nawrocki lub zorganizowali to Nawrockiemu. Generalnie rzecz biorąc, Nawrocki miał być niby spoza układu, czysty i tak dalej. No ale jak się okazało, Karol Nawrocki to nie tylko Alfons Trójmiasta, ale jest podejrzenie, że kradł tak samo jak Ziobro i Morawiecki. Na przykład w 2023 roku w IPN Nawrocki wydał 19 200 000 niezgodnie z prawem, nierzetelnie i niegospodarnie. I to jest według raportu NIK i jest oczywiście też zawiadomienie do prokuratury. I jak tak dalej będzie to szło, no to jeszcze dobrze kampanii nie zaczął, a już może kampanię skończyć na sali sądowej. Może dlatego też chce być prezydentem, żeby być niekaralnym. No, u pisowców to jest już norma, standard, oczywiste.
I nie wiem, jak trzeba być naiwnym, żeby wierzyć w to, że on jest niezależny, obywatelski. Nawrocki to jest przedstawiciel najskrajniejszych ludzi PiS. To pisowski beton z drużyny Macierewicza, Czarnka, Kaczyńskiego, tych wszystkich pisowskich oszołomów. I naprawdę trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby wierzyć, że on jest niezależny i obywatelski. Zresztą, moi drodzy, tutaj młody człowiek, no powiem wam, idealnie wypunktował, podsumował tą pisowską obywatelskość i niezależność. Posłuchajcie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Panie pośle, ja obejrzałem to wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, teraz słucham pana i mam takie uczucie, że ja już to wszystko słyszałem. A dokładnie w 2012 roku, ja panu przypomnę, pana profesora Glińskiego, bezstronnym, uczciwym, niezwiązanym z żadną partią. to jest pan w 2012 roku, niezależny, obywatelski kandydat na premiera. Skończył pan jako premier z tabletu, ale gdy prezes Kaczyński pana kandydaturę prezentował, właśnie takich przymiotów wobec pana używał. Niezależny, obywatelski. Mało tego, powiedział jeszcze, że pana zadaniem jako premiera będzie zakończenie wojny polskiej. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską i uruchomić nasz wspólny projekt Polska. Czyli dokładnie to samo, co dzisiaj mówił o Karolu Nawrockim. I pan przez 8 lat w rządzie wspierał tę wojnę, niż z nią walczył. Mam takie pytanie, bo pan koledze nie odpowiedział. Dlaczego wy się wstydzicie logo partyjnego? Dlaczego znowu próbujecie okłamać Polskę jakąś niezależnością? Przecież pan 2-3 lata później, po tym jak mówiono, że pan jest niezależnym kandydatem, pan był już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I tak samo będzie z Nawrockim. A na koniec pan mówi o niszczeniu instytucji. To jeszcze chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób pan oceni to, że IPN swoimi kanałami w social mediach promuje dzisiaj kandydaturę Nawrockiego na prezydenta. Czy to nie jest niszczenie instytucji? Moi drodzy, jak doskonale wiecie, pisowcy uwielbiają, kochają robić swoją brudną politykę na ludzkiej tragedii. Jeśli tej ludzkiej tragedii nie ma, to zawsze ludzką tragedię znajdą. I tutaj kandydat na prezydenta, niezależny, obywatelski, z nadania Jarosława Zawsze Dziewicy, pojechał w grudniu robić kampanię na terenach powodziowych, wyobraźcie sobie, no jakżeby inaczej. Po ponad 2 miesiącach od powodzi postanowił zrobić medialną sobie ustawkę. Jego partia w czasie tej tragedii, gdy czyniła generalnie to samo, czyli kompletnie nic. No nie, robili w tym czasie protesty w obronie koryta. I powiem wam tak, przeszukałem najbardziej zagłębione otchłanie internetu. Przeszukałem cały internet. I nigdzie, ale to nigdzie nie znalazłem wzmianki o Nawrockim, gdy była powódź. Zero informacji jakiejkolwiek pomocy, zbiórce, nic, kompletnie nic. A podczas kampanii udaje zatroskanego, powiem wam, dno dna. To jest, tak jak powiedziałem, to jest po prostu coś obrzydliwego, robić kampanię na ludzkiej tragedii. Panie Alfonsie, a gdzie pan był we wrześniu lub w październiku? Ring z fajnymi kolegami był wtedy ważniejszy? Jesteś po prostu nieodrodnym synem PiS-u, bo robienie polityki na ludzkiej tragedii, weszło już mu po prostu w krew. I tak na koniec, na przykład nie pojechał obejrzeć uszkodzonej zapory w Stroniu, symbolu, można powiedzieć symbolu zniszczeń rządu Morawieckiego. Tutaj chyba wypadałoby też dodać, że rząd na wsparcie powodzianą przeznaczył ponad 2 miliardy 700 milionów złotych, z czego ponad 1 300 000 na same zasiłki. Zasiłki zostały wypłacone w 93%. I nie wiem, czy można coś jeszcze tutaj dodać, bo od 1
Od pierwszego dnia powodzi Nawrocki nie kiwał nawet palcem, żeby pomóc tym ludziom. Ale w dniu konwencji Trzaskowskiego, bo to było podczas, gdy tam, co wam wcześniej wspominałem, Trzaskowski miał konwencję, od razu pojechał do Powodzian, aby zrobić sobie zdjęcia, jak to nosi pralki, zmywarki, worki z cementem, jak to odbudowuje z gliszcza, znaczy zniszczenia po powodzi. A co najśmieszniejsze, jeśli mogę to tak określić, w tym wszystkim jest to, że ten kandydat Kaczyńskiego pojechał pomagać powodzianom. Spędził tam, jak wynika z obliczeń, około godzinkę czasu. Oczywiście zrobiąc sobie zdjęcia z workiem czy z jakąś pralką na plecach. Godzinkę, dosłownie tyle miał dla nich czasu od września. Woreczek na ramię, kilka skłonów i jazda do Lublina na kolejne spotkanie. No, ściema goni ściemę. Bo generalnie rzecz biorąc, Nawrocki szybciutko wyjechał z Lądka-Zdrój. O 16 był już w oddalonym o 600 km Lublinie na kolejnym spotkaniu wyborczym. Generalnie rzecz biorąc, mieszkańcy z Lądka-Zdrój są zaskoczeni, że prezes IPN-u u nich był i go nie widzieli. No inna sprawa, że nazwisko Nawrocki niewiele mówi nawet wyborcom PiS. Przyjechałem, drodzy Państwo, dzisiaj z takim przesłaniem, z bardzo ważnym przesłaniem do pani Małgorzaty, do pani Alicji, do pana Krzysztofa, do pana Mariusza, którego spotkałem, żeby wszyscy Państwo tutaj w Lądku-Zdroju i w Dolinie Kłodzkiej nie zwątpili jednak w państwo polskie. Wiemy, kto za ten chaos, za te złe prognozy i za brak pomocy dla powodzian odpowiada. Czyli tak, moi drodzy, mamy kandydata Karola Nawrockiego, który postanowił wyremontować dom, no ale miał czas, godzinkę czasu, bo później musiał lecieć na kolejną konwencję ze swoimi wyborcami. Ten obywatelski kandydat chwalił się, że wyciska 150 kilogramów. Powiem tak, jakiej kampanii prezydenckiej nie chcę i oczekuję od czegoś generalnie więcej od kandydatów, to znaczy jakiejś nie wiem, kontrowersyjnej, poważnej wizji Polski, a nie to, ile on wyciska, jak biega, jak podskakuje i jak robi szopkę na ludzkiej tragedii. Rzecz jasna, Ruspublika dołożyła swoją cegiełkę, zrobiła z Nawrockiego prawdziwego herosa, niemalże, nie wiem jak go nazwać, człowieka, który rzucił wszystko i poleciał na pomoc powodzianom, bo bez niego po prostu ci ludzie by zginęli, bez niego przestaliby istnieć. On po prostu był tam niezbędny, konieczny, nieważne, że przez godzinę, ale wyremontował dom, wniósł pralkę, podłączył, co tylko sobie chcecie. Zresztą posłuchajcie propagandy Ruspubliki, żeby nie było, że ja coś wymyślam znowu. Karol Nawrocki, który chyba z synem przyjechał, z tego co zauważyłem, i z kolegą, którzy pomagają wnosić jakieś podstawowe tam rzeczy do wyremontowania. No tak, proszę Państwa, tutaj nie ma co się oszukiwać. Jak się nie wykona prac takich podstawowych, osuszania, tynkowania, to żadne inne prace ruszyć nie mogą. Wszystko trzeba od podstaw, od fundamentów, na nowo postawić na nogi. Zresztą chyba Karol Nawrocki powiedział coś takiego, żeby Państwo nigdy nie stracili nadziei, że państwo polskie może przyjść z pomocą. Wiem, że zostaliście pozostawieni sami sobie i można czuć jakiś żal do państwa, ale wszystko jeszcze da się naprawić. Tak jak wspomniałem też, Karol w ciągu tej całej godziny, którą poświęcił dla powodzian, musiał pokazać, jaki jest krzepki, jaki jest silny i wziął, nie wiem, to pralkę czy zmywarkę na plecy i niósł ją na własnym garbie do potrzebujących powodzian.
I tutaj mnie zastanawia tylko, dlaczego jest ona z niemieckiego Mediamarkt. Czy to jest takie patriotyczne, czy to nie jest zdrada, nie wiem, potwarz w polskie firmy? Przecież mamy mnóstwo polskich firm, polskich sklepów ze sprzętem AGD. Czemu akurat z Mediamarkt, z tego niemieckiego marketu? No panie Karolu, nieładnie. To nie jest patriotyczne i pewnie niewielu się to spodoba. Oczywiście pisowcy, no tak jak bronią mnie niczym ojciec cnoty córki tego niezależnego kandydata, bo pamiętajcie, że Nawrocki jest niezależnym kandydatem, bo od niego tak naprawdę nic nie zależy, ale no pisowcy go bronią jak mogą i to nieważne, że go nie było w czasie powodzi. Pojawił się na godzinkę w 2 miesiące po powodzi, żeby pokazać, jak pomaga PiS, jaki on jest wspaniały, jaki dobroduszny i wszyscy powinni mu kłaniać się w pas i bić pokłony dziękczynne. Bo jak widzę z całym szacunkiem państwa kandydata, który tak w sobotę rano objawia się na terenach popowodziowych, jest tam, nie wiem, godzinę czy dwie, nosi worki pralki, nie wiadomo co jeszcze i ma być wyrzutem sumienia wobec tych, którzy nie udzielili na czas pomocy powodzianom, a to był grudzień, a powódź się wydarzyła w połowie września, to też się zastanawiam, co on chce przez to pokazać. Obywatelskiego kandydata z poparciem Zjednoczonej Prawicy, Błagam, który panią. przebywał w południowej części Polski i tutaj rozliczanie przez opinię publiczną z tego czasu jest oczywiście możliwe i ono podlega weryfikacji, ponieważ tego samego dnia wieczorem już był w Lublinie. No niemniej jednak każda pomoc jest potrzebna i jeżeli można jednej rodzinie pomóc, to czemu tego nie zrobić? I co on tam zrobił I czego tego nie zrobić? Pojechał tam z synem, pomagał absolutnie ludziom, którzy zostali tak naprawdę przed świętami Bożego Narodzenia, jak wiele innych rodzin, gdzie mają i firmy, i domy, bez pomocy. Czyli chce pani powiedzieć, że gdyby pan Nawrocki nie pojechał w weekend rano do tych ludzi, to oni by zostali bez pomocy? Ale każda pomoc jest potrzebna. No ci ludzie się zgłosili jednak z prośbą o jakąkolwiek pomoc. Ci Do ludzie pana się często Nawrockiego? zwracają. Gdzie oni się zgłosili? A to gdzie się zgłosili konkretnie, to ja tego nie wiem. Ale wiem jedno, że takich rodzin, które zgłaszają się z prośbą o pomoc jest mnóstwo. To wpływa do różnych biur poselskich, szczególnie z tym, że niektórzy odrealnieni niestety od rzeczywistości politycy Platformy Obywatelskiej mówią o zakładaniu chatboxów. Gdzie ci ludzie przez pierwsze tygodnie, miesiące nie mieli dostępu do internetu, zajmowali się zupełnie innymi rzeczami niż wypełnianie drutów i formularzy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Sekundę, bo chciałabym bardzo powiedzieć, że piszą z Podkarpacia nasi widzowie, że tam po 4,99, no bo ludzie chodzą do sklepów. Pan Ryszard pisze tak, że ja pewnie źle to powiem, ale na Śląsku jemy chleb z tłustym i je lepszy. Je lepszy. Nie wiem, dobrze. Ze smalcem. Ze smalcem. Ze smalcem, tak się domyśliłam, że o to chodzi. To ja tylko no i generalnie piszą państwo, że oczywiście w promocji, ale po 4 z kawałkiem można to masło Ale to jest bardzo... Ale ja odpowiem, jedną rzecz odnośnie, jeśli mogę odpowiedzieć pani, bo pani przepraszam, mogę? Proszę, dobra, ale niech mi pani zostawi Dobrze, minutę, bo czas to jest bardzo właśnie ten sposób myślenia Prawa i Sprawiedliwości. Można to było szybko wydać, można to było zrobić już. Nie, proszę pani, bo to są pieniądze publiczne, Ale my dlatego wiemy, trzeba jakie to było są pieniądze, przygotować ale wiemy też, jaka jest ustawę, potrzeba potem pomocy. trzeba ją było znowelizować. Nie chciałabym- A minister Kierwiński cały czas jest na miejscu z panią ministrą Magdaleną Roguską. Naprawdę, Nie wyobrażam tak. sobie sytuacji, w której mielibyście naprawdę rządzić w czasie naprawdę COVID-u. dobijamy Nie do- wyobrażam Pan sobie. Jacek Nie wyobrażam sobie któremu COVID-u. wydarto- Ja odpowiem, pani redaktor COVID-u, w pytała, którym wy byście rządzili. co tam robił kandydat obywatelski. Otóż robił to, co właśnie osiągnął. To, żeby między innymi pani redaktor o nim mówiła i żebyśmy o tym Dobrze, mówili. ale czy I tak jak w ma Stanach być wiarygodność w kampanii, czy nie? No, to jest do oceny wyborców. Czy tak? można ludziom do głowy wszystko włożyć? Pani redaktor, Trump w Stanach nie po to siadał w śmieciarkę, żeby chciał nagle być kierowcą śmieciarki. Nie po to poszedł do McDonalda, bo brakowało sprzedawców, tylko po to, żeby dać pewien przekaz do ludzi. No Donald Udało mi Tusk się włożył tak. ceny Udało mi paliw się po tak. 5,19 do głów ludzi. I tak jest w tym przypadku, no nie oszukujmy się, no to jest marketing polityczny. Oczywiście, że on tam nikomu za bardzo nie pomógł, ale mówi się o nim,
i tak to działa po prostu. Ale to kandydat Nawrocki poszedł z 3 lodówkami i co, i sprawę tam załatwił? Za to Rafał Trzaskowski zrobił event za kilka milionów złotych, ogłaszając event za kilka milionów złotych, który został przykryty X-em prezesa Jarosława Kaczyńskiego. zrobił Szymon Hołownia. I pan Krawczyk na Moi drodzy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie tutaj, czy nie, ale mnie osobiście nie interesuje to, ile worków cementu przeniesie kandydat, ile przysiadów zrobi, ile pompek zrobi, gdzie będzie i jak daleko biegał. Mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie też, ile kotków pogłaszcze. Mnie interesuje to, jakie siły za nim stoją, jaki światopogląd wyznaje oraz jak będzie reprezentował mój kraj na świecie. To mnie interesuje. I powiem szczerze, im dalej takiemu kandydatowi od Dudy, tym lepiej, tym bardziej będę za nim. I naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby, nie wiem, imponowało to, że kandydat na prezydenta nie ma nic konkretnego do powiedzenia. On tylko skacze, biega, jakieś pompki, nie wiem, treningi, fitness robi. I co on będzie reprezentował? Kogo on będzie reprezentował? Powiem wam tak. Dla mnie prawdziwy prezydent nie musi biegać z patologią po parku, podskakiwać jak pajac, udając boksera. Nie musi też wylewać żółci na tle, nie wiem, żółtego logo i obrażać swoich politycznych sojuszników. Prawdziwy prezydent powinien mieć klasę. To jest moje takie zdanie. Nawrocki tej klasy nie ma. Zresztą jest takie stare powiedzenie. Pokaż mi, z kim się zadajesz, a powiem ci, kim jestem. I coś w tym powiedzeniu jest. To powiedzenie nie wzięło się generalnie znikąd. Takie 2 zdjęcia znalazły się w sieci, w internecie. Rafał Trzaskowski podtrzymujący 2 bohaterki powstania warszawskiego, lekko nad nimi pochylony, i w tym samym czasie obiegły sieć zdjęcia kontrkandydata w zupełnie innym towarzystwie. Czy na pewno chcemy mieć prezydenta, który nie przypadkowo złapany przez fotoreporterów, ale z wielką dumą i satysfakcją fotografuje się z gangsterami? To nie my wymyśliliśmy tę narrację, tę opowieść o bliskich towarzyszach pana Nawrockiego. A w ostatnich dniach Polskę obiegła elektryzująca informacja, że są wśród nich, tych współtowarzyszy drogi pana Nawrockiego, także ci, których prokuratura podejrzewa o związki z rosyjskimi służbami. To nie jest nasza negatywna kampania, to jest wielki głos ostrzeżenia. Jeśli chodzi o te rosyjskie powiązania, to za chwileczkę wam wrzucę króciutki materiał, który myślę po części chociaż wyjaśni to wszystko. Jak trafię na więcej materiałów, to rzecz jasna wam je przedstawię. Ale chciałbym jeszcze coś wam tutaj powiedzieć, pokazać. Nawrocki jeszcze nie jest prezydentem, a już odznacza przestępców, kryminalistów. Jak widać, Nawrocki nie tylko będzie ułaskawiał, ale też i dawał najwyższe odznaczenia kryminalistom pisowskim, czyli będzie dokładnie szedł w ślady Dudy. Zresztą każdy, kto ma choć odrobinę oleju w głowie, widzi to i wie doskonale, że Nawrocki to jest kolejna pacynka po Dudzie Kaczyńskiego. To jest taka marionetka, która będzie ślepo wykonywała polecenia Jarosława. Kaczyści doskonale wiedzą, że jeśli nie będą mieli swojego prezydenta, będą mieli po prostu przesrane już kompletnie. Na temat Karola Nawrockiego udostępnił pan fejkową wiadomość u siebie na profilu. A to też jest w ogóle bardzo ważne. Widzi pan, bardzo dziękuję za to pytanie, mimo że pan jest
z Polsce 24, tam rzadko można usłyszeć prawdę, ale pytanie jest takie, jakie jest. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o stronę, ten fanpage Karola Nawrockiego, to jest szczera prawda. Dlatego, że ta strona wcześniej należała do kuzyna Jarosława Kaczyńskiego, była zarejestrowana na ulicy Srebrnej. Te powiązania są jasno wykazane w KRS-ie. Ta strona już zniknęła. Wcześniej była powiązana z rosyjskimi kontami. Pisało zresztą o tym Okopres i pani Mierzyńska. I dzisiaj trzeba do takich spraw podejść bardzo poważnie, też z punktu widzenia funkcjonowania państwa, bo dezinformacja jest jednym z elementów, który działa destrukcyjnie na demokrację. I powiem panu, że ja absolutnie zrobię wszystko, żeby pokazać każde kłamstwo zarówno Nawrockiego, jak i PiS-u, żeby je rozebrać na czynniki pierwsze i żeby te czynniki pierwsze, podobnie jak w sprawie Macierewicza, były dostępne dla opinii publicznej. A pana pytania mnie tylko do tego motywują. To teraz po tym wypowiedzi pana ministra, to chyba pan powinien przeprosić za to pytanie, bo okazuje się, że to pan wprowadza dezinformację i nieprawdziwe pytania pan z tezą zadaje. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Jak kiedyś powiedział Ernest Hemingway, powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. To jest kolejne mądre słowa, które w przypadku Nawrockiego idealnie się sprawdzają. Oczywiście pisowcy tego nie widzą, bo oni z Trzaskowskiego robią niemalże przestępcę, a z Nawrockiego robią patriotę, prawdziwego Polaka, człowieka kryształ. Zresztą tutaj się nie powinniśmy dziwić, bo jak wszyscy doskonale wiemy, w PiS-ie są tylko i wyłącznie same kryształy, sami wręcz chodzące ideały, a Trzaskowski, przestępca najgorszego kalibru. Ja się dziwię, że on jeszcze chodzi na wolności, jest tak niebezpieczny. Tutaj chyba to nie podlega żadnej wątpliwości, oczywiście dla pisowców. I tutaj ta mentalność wyborców PiS, tego betonowego elektoratu jest przerażająca, bo tak naprawdę Kaczyński nawet jakby wystawił na kandydata swojego kota, pisowcy by jego bronili, wychwalali, że to prawdziwy Polak, patriota, nie to co ten Trzaskowski i tak dalej, że kot Kaczyńskiego będzie najlepszym prezydentem, prawdziwym Polakiem i będzie dbał o interesy Polski. I tutaj też to nie podlega wątpliwości, że elektorat pisowski jest jak beton, odporny na wiedzę i trudny do zarąbania. I to, co jest faktem, to, co im się nie podoba, oni to próbują przerzucić na kontrkandydata. A sutenera, gościa, który sprzedawał polskie dziewczyny do niemieckich burdeli, uważają za prawdziwego Polaka, prawdziwego patriotę. Taka to już mentalność, której raczej się nie wyleczy. Jakiekolwiek zdjęcie Trzaskowskiego, które wam się nie podoba, Tuska, które wam się nie podoba, usprawiedliwia zdjęcia waszego kandydata z ludźmi o szemranej przeszłości. Tak jak powiedziałam, Karol Nawrocki zajmował się m.in. działalnością społeczną, działalnością resocjalizacyjną. Więc czyli to są zdjęcia z resocjalizacji, jeżeli tak? on chce, jeżeli on prowadzi działalność, za którą też został odznaczony zresztą, żeby pomagać wyciągać ludzi ze złego środowiska. I o tym mówił Olgierda nie wyciągnął. I o tym mówił pan, ten tak zwany Wielki Buł, że on pomagał wyciągać ich z tych złych środowisk. Wielki Buł, jeśli pani... proszę sobie wyobrazić, ale panie ja redaktorze, coś powiem. że nie wszyscy coś pani mają podane wszystko na srebrnej tacy, tak jak pan Rafał Trzaskowski. Ale wie pani co, ja nie miałem w życiu niczego podanego na srebrnej tacy. Ja nie znam żadnego Naziola, nie znam żadnego sutenera, nie znam żadnego... A był pan kiedyś redaktor Gola. na jakimś meczu? Ale to nie znaczy... Ale był pan? Ale byłem i co? I tam na pewno były też osoby z takich środowisk. Dobrze, pan Wojciech Kolarski... No to jest raport. Jechał pan w tramwaju z jakimś pedofilem, panie redaktorze, bo może pan zna pedofila, Cieszę się, że państwo się z nami śmiejecie z tych porównań. I chciałbym jeszcze krótko poruszyć jedną sprawę, jak Rafał Trzaskowski ironicznie zakpił za Alfonsa Nawrockiego. Po prostu genialny ruch Rafała. Jedną pompką Rafał uzyskał takie zasięgi w internecie, że Alfons Nawrocki potrzebuje 100 lat i kilku milionów pompek,
albo zdjęć ze znajomymi prostytutkami. Nawrocki musiałby zrobić, nie wiem, z 10 000 pompek, aby zrobić takie zasięgi jak Trzaskowski zrobił jedną pompką. Tak więc nie ilość pompek daje w tych wyborach zwycięstwo, nie bicepsy, ale po prostu wygrywa mózg. Rafał zakasował go, a pisowcy po prostu dostali wściekł macicy. Także powiem wam, że jednym ruchem zakasował Nawrockiego. Pisowcy oczywiście to wszystko przekręcają, robią memy, po prostu dupę im tak ściska, że to słychać aż na Księżycu. Panie Nawrocki, czego nie należy robić w Biedronce na dziale z pieczywem? Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. No lepiej nie. Siara na cały sklep. Moi drodzy, jak z pewnością większość z was wie, są pewne zasady dobrego wychowania. I tak na przykład kobiet nie należy pytać o wiek, mężczyzn o zarobki, a Karola Nawrockiego najlepiej nie pytać o nic. Bo Karol i tak nic nie uważa. Bo tak na przykład pytali Karola, co sądzi o propozycji pokojowej dla Ukrainy. Karol odpowiedział: nic nie uważam. Co myśli pan o ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie? Nic nie uważam. Co pan uważa o naszych zadaniach w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej? Nie uważam nic. Co pan uważa na temat ucieczki Romanowskiego? Nie uważam nic. Powiem wam, taki wdechę typowo pisowski kandydat. Mam wrażenie czasami, że temu kandydatowi sztanga po prostu spadła na łeb i nie bardzo jeszcze się otrząsnął. Co pan uważa o sprawie posła Marcina Romanowskiego i jego azylu na Węgrzech? Panie redaktorze, o sprawie posła Marcina Romanowskiego nie uważam nic. No i rzecz jasna, moi drodzy, to jest też oczywiste, że musi być Bóg, religia, kolejna taka przynęta dla naiwnych. Wyobraźcie sobie, że syn Alfonsa Obywatelskiego wymarzył sobie wymarzony prezent pod choinkę. Tak, dobrze widzicie. Po jego minie widać, że jest zajebiście zadowolony, a tak naprawdę koledzy, podejrzewam, będą mieli z niego bekę. A tak poważnie mówiąc, to powiem wam, że szkoda tych dzieciaków. Wykorzystywanie wizerunków swoich dzieci, by zaspokoić oczekiwania kaczego capa, to jest po prostu obrzydliwość. Ale jak wiecie, pisowcy są zdolni do wszystkiego i nie cofną się kompletnie przed niczym, żeby tylko dorwać się do koryta. Nawet potrafią wykorzystać własne dzieci. Po co to tam? Muszą być jakieś tam szkody uboczne. Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy Lublina, Lubelszczyzny, bardzo nam miło dzisiaj spotkać się z panem prezesem IPN-u Karolem Nawrockim, kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej, który skieruje właśnie do mieszkańców Lublina, Lubelszczyzny te słowa świąteczne, a zarazem życzenia noworoczne. Nie uważam nic. Zbliżając się do końca, podsumowując, bo chciałbym już zakończyć temat tego obywatelskiego, niezależnego kandydata, może pokuszę się o takie podsumowanie. Karol Nawrocki, niezależny kandydat, gdzie pełne siły z namaszczenia oczywiście Jarosława. Cóż mogę o nim więcej powiedzieć? Jest doktorem, tak, doktor Jaki. Wiedzę historyczną posiada taką, jaką wam przedstawiłem.
Ma dość ciekawe powiązania z przestępcami, czy ma, nieważne. Nie uważa nic. Nie wiem, co on chce reprezentować jako ewentualny prezydent kraju. No oczywiście interesy partii i swoich szemranych kolegów, to na pewno. No i rzecz jasna swoich wyborców, którzy widzą w nim prawdziwego Polaka, patriotę, gościa, który jeszcze nie jest prezydentem, a już uważa się za lepszego od innych Polaków, większego patriotę. Zresztą o tym nie będę mówił, bo to doskonale już się o tym przekonaliśmy, że pisowcy im bardziej gęby mają napchane Bogiem, patriotyzmem, polskością, tym więcej mają za uszami i tutaj akurat no, to nie podlega dyskusji. Cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć o tym niezależnym Karolu? No może to, że tego inaczej nazwać nie można, ale zjebane mózgi pisowskie tylko mogą coś takiego wymyśleć. Stawiać Alfonsa, gościa, który ma szemrane znajomości na równi z papieżem. No to tylko może zjebany mózg pisowski wymyśleć, nikt inny. Dla nich Alfons, który sprzedawał polskie dziewczyny do niemieckich burdeli, stoi na równi z Karolem Wojtyłą. Brawo, brawo, brawo dla was. Zresztą takich wrzutek na tej pisowskich portalach jest od groma. Nie wiem, co ci ludzie mają w wełbach i co to jest za Bóg, który wskazuje im na ich przywódcę Alfonsa, gościa z szemranym towarzystwem i nie chce się rozpędzać. No, powiem wam, że naprawdę ci ludzie mają zjebane mózgi. Przepraszam za wyrażenie. No Karol jako pobożny człowiek też ma dość ciekawe kolędy w swoim repertuarze. No wcale się tutaj akurat nie dziwię. No ale no, człowiek naprawdę orkiestra wszechstronny. Także no, gratulacje moje, naprawdę szczere gratulacje wyborcom PiS, którzy na tego człowieka będą głosować. Zanim przejdę do opisu kandydata koalicji, czyli Rafała Trzaskowskiego, chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli krótki materiał. Teraz 5 zarzutów i 3 miesiące aresztu dla Olgierda L. Chodzi o kryminalny wątek śledztwa, w którym kilka osób usłyszało zarzuty dokonywania aktów dywersji lub sabotażu. O podejrzanym ostatnio zrobiło się głośno w związku z raportem o przeszłości kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Dariusz Łapiński. Dotąd karany za pobicia i czerpanie korzyści z cudzego nierządu Olgierd L. decyzją sądu znowu wraca za kraty. Sąd zastosował areszt na 3 miesiące zgodnie z wnioskiem pana prokuratora. Został zatrzymany wczoraj rano w swoim gdańskim mieszkaniu. Zabezpieczono przy nim znaczne ilości białej broni, maczety, ale też naszywki faszystowskie. Do niedawna anonimowy przestępca z Trójmiasta stał się szerzej znany w ubiegłym tygodniu, gdy jego nazwisko znalazło się w raporcie, jaki według Onetu trafił na biurko prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Olgierd L. został w nim przedstawiony jako jeden ze znajomych Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta. Anonimowy autor raportu opisał Olgierda L. jako gangstera skazywanego za sutenerstwo i pobicia, swego czasu neonazistę, członka gangu motocyklowego. W ocenie mojej, mojego klienta nie jest to przypadek, że akurat w tym czasie zostały mu przedstawione zarzuty. Prokurator dysponował tym materiałem dowodowym, na którym oparł swoje zarzuty i wniosek od 5 miesięcy. Prokurator krajowy przekonuje, że polityka czy znajomość z kandydatem na prezydenta nie miały związku z działaniami prokuratury. Gwarantuję, że nikt z prokuratury krajowej nie będzie dyktował prokuratorom, kiedy i jakie zarzuty i komu. Czy jest ktoś znajomym danego kandydata. Kiedy Olgierd L. wyszedł na wolność,
nie zerwał z takim półświadkiem, tylko zaczął działać w grupie motocyklowej, w której działali neonaziści, recydywiści, czynni przestępcy. Olgierdowi L. prokurator przedstawił zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podżegania do podpalenia i pobicia 2 osób oraz handlu bronią. Na trop przestępstw, o które podejrzewany jest Olgierd L., prokuratura wpadła przy okazji śledztwa dotyczącego szpiegostwa i dywersji prowadzonej w Polsce przez osoby wynajęte przez rosyjski wywiad. Ma zarzuty w tym czysto kryminalnym wątku tego śledztwa, a więc nie ma zarzutów o szpiegostwo, nie ma zarzutów dokonywania aktów sabotażu. Wychodzi na to, że rosyjskie służby, pan Olgierd, korzystały z tych samych grup, z tego samego środowiska, z tych samych ludzi. Olgierd L. jest 6. osobą aresztowaną w ciągu ostatnich lat w tym śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę. Wcześniej za kraty trafił Polak mieszkający w Gdańsku, obywatel Ukrainy i 3 Białorusinów. Podejrzanemu zarzuca się popełnianie przestępstw w okresie od kwietnia 2023 roku do maja 2024 roku. Olgierd L. odmówił złożenia zeznań, grozi mu do 10 lat więzienia. Dariusz Łapiński, Fakty. Jeśli chodzi o kontrkandydata Alfonsa, jest nim Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 roku. Uzyskał doktorat nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Był stypendystą na Oxford University. Zna biegle angielski, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. I myślę, że ta rekomendacja, znaczy ten opis wystarczy za 1000 słów, bo to, jak on się prezentuje, jak się zachowuje i z kim się zadaje, to widzieliście w dzisiejszym materiale. I to, jaka będzie Polska, zadecydują właśnie te wybory prezydenckie. Czy Polacy wybiorą Alfonsa czy Rafała, się okaże. Mam nadzieję, że Polacy to mądry naród i nie będą raczej chcieli, żeby ich przywódcą, ich głową naszego państwa była osoba ze szemraną przeszłością i tym bardziej szemranymi znajomościami. Przez 8 lat nasz kraj, ten zaszczytny urząd, ośmieszał już jedna pisowska marionetka. I czy chcemy, by kolejne 4 lata, czy nie daj Boże 8 lat, kolejna marionetka Kaczyńskiego zasiadała na tym urzędzie, by kalała ten urząd swoją osobą? Pomyślcie. Według mnie powinna być taka mobilizacja wśród Polaków, jak była podczas wyborów parlamentarnych. Trzeba po prostu ten ostatni łeb tej hydry odciąć i zakończyć sprowadzanie Polski na dno, ośmieszanie Polski na arenie międzynarodowej. I powiem wam, że tak szczerze mówiąc, że naprawdę chyba bym się bardzo zawiódł, jeśli ta pacynka Kaczyńskiego by wygrała. Mam nadzieję, że tak nie będzie i tak powiedziałem, wierzę w to, że no nie licząc elektoratu PiS, Polacy to jednak mądry naród i mądrze wybiorą. Understood that this is issue of this really that this decision that was the very difficult moment because Russian military forces, you remember, they were practically around Kiev. So that was very difficult time for defenders of Ukraine. This Gettysburg Address was aimed for everybody rather than against anyone, and I'm sure that this is still a linchpin in United States nations. That was full reconciliation inside the one nation.
But the second one, ladies and gentlemen, Mustafa Atatürk, after the bloody battle of Gallipoli, returned to the mothers and wives. We've seen the plaque in Gallipoli, which is still talking about... Prepared for another wave, and that's why I was telling my American and European friends that we need to wake up and come up with some solutions that are long-term. And secondly, that you never know what's going to happen in Ukraine, because we should look at it globally. I mean, every crazy dictator in the world is looking at how well are we going to manage the crisis, because Putin has miscalculated, because he thought that Ukraine will be weak, the Ukrainians will be weak, but also that the West will be weak, that we'll be divided. And we withstood that test, but what's going to happen now? Powiem wam, że też doszły mnie słuchy, to już tak na koniec, jako ciekawostkę raczej, doszły mnie słuchy, że o braku przeprowadzenia możliwości wyborów głoszony przez pisowców. Powiem wam, że to jest nic innego jak tchórzostwo przed Trzaskowskim. Mało tego, nawet gdyby do tego doprowadzili, to nic im tak naprawdę nie daje, bo nawet gdyby zdołali sparaliżować państwo, to z upływem kadencji Dudy prezydentem zostałby marszałek Sejmu, który podpisałby ustawy porządkujące prawne konsekwencje zamachu na konstytucję przygotowaną lub planowaną przez PiS. Wiem, że pisowcy łapią się już ostatniej deski ratunku, ale no myślę, że się do tego nie posuną. Także moi drodzy, nie przedłużając, jeszcze raz życzę wam szampańskiej zabawy. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten kolejny rok i mam nadzieję, że będziecie w tym nowym roku również. I cóż mogę wam jeszcze życzyć? To, żeby się spełniły wasze marzenia, no i żeby to może życzenie moje takie osobiste, żeby Alfons Nawrocki, niezależny, obywatelski kandydat PiS, dostał taki wpierdol w wyborach jak z Trzaskowskim, jak Jaki jako kandydat na prezydenta w Warszawie. Tego sobie życzę na nowy rok. I na dzisiaj to tyle. Długi ten materiał dzisiaj wyszedł, ale chciałem temat Alfonsa zamknąć, zakończyć i póki co na razie do niego nie wracać. Także mam nadzieję, że zrozumiecie, wybaczycie. Widzimy się już w nowym roku, a ja wam już bardzo dziękuję. A, i jeszcze jedno. Dajcie mi znać w komentarzach, jak odbieracie teraz mój głos, bo ten materiał nagrywałem już na nowym mikrofonie, także jestem ciekaw waszej reakcji. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, bawcie się dobrze i do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się, hej! A co, nie ma jakichś ciasteczek, ani paluszków słonych? Jakiś kryzys? Jesteś już z nami 5 lat. Tak, to było niezapomniane 5 lat, co? Słuchaj, Andrzej, mamy tutaj taką listę. Rozpoczynając z nami współpracę, miałeś wiele pomysłów. Miały usprawnić działanie firmy, przynieść wszystkim jakieś korzyści. Chcielibyśmy zapytać o tę listę. Agato, możesz? Tak. Likwidacja śmieciówek. No tak. Szacunek dla obywatelskich projektów ustaw. Też. 100 000 tanich mieszkań. Tak, to bardzo ważne. A gdzie bardzo one ważne. są? No i gdzie są? No, to 100 000 mieszkań wybudować. No dobrze, a co się stało z pomocą dla frankowiczów? No jest w planach, jak widać. Emerytury bez podatku, obniżenie VAT do 22%, dopłaty dla polskich rolników na poziomie unijnym. Ja wszystko zawdzięczam tej liście. No a ludzie mogą ją dalej podziwiać.
Także zachęcam. No dobrze, ale przydałyby się jakieś nowe pomysły, Pełna zgoda. tym razem do zrealizowania. To ja już jestem jakby co.